Start. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mariusz Dąbrowski. Jestem prezesem Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha, która gości Państwa w ramach sesji szóstej i ostatniej forum dyskusyjnego zatytułowanego Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu. Nasz projekt jest dofinansowywany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki i celem naszym jest przedstawienie wiedzy ekspertów na temat transformacji do bezemisyjnych źródeł energii i odejścia od źródeł konwencjonalnych, które, jak Państwo się dowiecie, są emisyjne. Dyskusja w dniu dzisiejszym i jutrzejszym naszego forum sesji szóstej będzie w dużej mierze podsumowaniem całego cyklu sesji, które były poświęcone właśnie bezemisyjnym, a więc takim, które nie emitują gazów cieplarnianych, źródłom energii. Do tych źródeł zaliczamy źródła tak zwane odnawialne. Poświęciliśmy tutaj sesję energii słonecznej, poświęciliśmy sesję energii wiatrowej, geotermalnej, a także do źródeł bezemisyjnych zaliczamy źródła jądrowe i też sesja była temu poświęcona. Chcieliśmy w ramach tego naszego spotkania w dniu dzisiejszym i jutrzejszym podkreślić, iż aktualnie energetyka polska szczególnie, a także duża część energetyki światowej jest energetyką, która emituje wciąż gazy cieplarniane, w tym w szczególności dwutlenek węgla, ale założeniami ogólnoświatowymi jest odchodzenie od tych źródeł w kierunku źródeł, które będą źródłami bezemisyjnymi. W dniu dzisiejszym rozpoczniemy wykładem naszego gościa. Wykładowcą głównym tego wykładu będzie pan doktor inżynier Radosław Szczerbowski z Politechniki Poznańskiej, także reprezentujący Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Bardzo serdecznie witam pana doktora. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze. Szanowni Państwo, zanim oddam głos panu doktorowi, chciałbym kilka słów powiedzieć właśnie na temat naszej sesji i na temat właśnie sylwetki pana doktora Szczerbowskiego. Nasza sesja będzie się składała z dzisiejszego wykładu, dwóch warsztatów dyskusyjnych dzisiaj po południu, jutro specjalnej prelekcji poświęconej właśnie energetyce konwencjonalnej w Polsce oraz zakończymy dwoma warsztatami dotyczącymi właśnie transformacji energetycznej do źródeł bezemisyjnych. Szanowni Państwo, doktor inżynier nauk technicznych Radosław Szczerbowski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i z tą Politechniką związał większość swojej kariery zawodowej. W latach 1994-2019 pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Elektrotechniki tej Politechniki, a od roku 2022
Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej. Także pan doktor miał epizod, był miejskim energetykiem, kierownikiem miejskiego, oddziału miejskiego energetyka w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania w latach 2019-2022. Pan doktor zajmuje się zagadnieniami wytwarzania energii, gospodarki energetycznej, polityką energetyczną, a także bezpieczeństwem energetycznym. Napisał ponad 90 publikacji, w tym zredagował 14 monografii naukowych z zakresu właśnie energetyki i bezpieczeństwa energetycznego. Pan doktor Szczerbowski jest również prezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSNT NOT w Poznaniu, oddział w Poznaniu oraz wiceprezesem zarządu oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. No, żeby jeszcze uzupełnić, to także jest wiceprezesem Fundacji na Rzecz Czystej Energii, a więc poświęca bardzo dużo czasu także na popularyzację wiedzy związanej z energią, wytwarzaniem energii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem energetycznym. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do wykładu. Panie doktorze, bardzo proszę o zarysowanie tematu, jak efektywnie połączyć ze sobą źródła energii i jak dokonać transformacji od źródeł konwencjonalnych do bezemisyjnych. Bardzo proszę, oddaję głos panu Panie doktorowi. profesorze, szanowni państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować panu profesorowi Fundacji Eureka za umożliwienie wystąpienia w dniu dzisiejszym. Tym bardziej, że mam świadomość, jak znamienici goście przede mną występowali w ramach poprzednich edycji tego przedsięwzięcia. Tym bardziej jest mi miło, że mogę w tak zacnym gronie współuczestniczyć i przekazać to, co mnie się wydaje, jeżeli chodzi o te główne takie, czy główny zarys tej transformacji energetycznej, przede wszystkim tej transformacji źródeł konwencjonalnych na bezemisyjne, czy inaczej postaram się powiedzieć, czy jesteśmy w stanie faktycznie efektywnie połączyć ze sobą te różne źródła energii. Pozwolę sobie udostępnić ekran. Mam nadzieję, że on za chwilę będzie widoczny. Tak, bardzo proszę kontynuować. Proszę Państwa, tematem mojego wystąpienia, tak jak wspomniał Pan Profesor, jest w jaki sposób, jak efektywnie połączyć ze sobą różne źródła energii. Inaczej mówiąc, czy ta transformacja konwencjonalnych źródeł na bezemisyjne jest możliwa. Tutaj dziękuję pięknie za wprowadzenie. Kilka słów o mnie chciałem powiedzieć, ale Pan Profesor zrobił to tak doskonale, że właściwie ten slajd można już spokojnie pominąć. Natomiast chciałbym zacząć całą tą dyskusję dotyczącą właśnie transformacji sektora energetycznego od przedstawienia naszego polskiego sektora energetycznego, czy od polskiego systemu energetycznego, ponieważ wydaje mi się, że w tym momencie, czyli jeżeli opowiemy sobie, jak on wygląda na chwilę obecną, zobaczymy, czy zarysuje się ten cały problem tego, jakie czeka nas wyzwanie w przyszłości, bo tych najbliższych kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat, aby zmienić ten system energetyczny, który, no, nie da się ukryć, że w dużej mierze jest oparty na konwencjonalnych źródłach energii, na tych właśnie emisyjnych. Jeżeli spojrzymy sobie na ten lewy slajd, tutaj mamy tą strukturę procentową mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym polskim. Dane są na koniec, powinno być 2023 roku i widzimy tutaj wyraźnie, że 33% stanowią źródła, które zasilane są węglem kamiennym. Do tego dochodzi 14% węgla brunatnego, 6% to są elektrownie gazowe, niewielki udział elektrowni przemysłowych, które w większości też zasilane są paliwami kopalnymi. Natomiast jeżeli chodzi o tą strukturę procentową, to już 40% w systemie elektroenergetycznym stanowią źródła wiatrowe i inne źródła odnawialne, przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, o których sobie za chwilkę jeszcze też powiem. Czy inaczej mówiąc,
Patrząc na tą strukturę procentową mocy zainstalowanej, ten miks wydaje się być dosyć ciekawym, ponieważ no jest tutaj duży udział już tych źródeł odnawialnych. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze elektrownie wodne, no to ta moc zainstalowana w systemie elektroenergetycznym w tych źródłach odnawialnych wydaje się być znaczna. Natomiast po prawej stronie już to tak fajnie nie wygląda, ponieważ mamy tutaj tą procentowy udział produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni. I tutaj widać wyraźnie, że pomimo tego, że te źródła odnawialne stanowią już 40, a może nawet więcej procent mocy zainstalowanej w systemie, to niestety produkowana z ich energia pokrywa tylko 21% naszego zapotrzebowania. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim z tego podstawowego faktu, że są to źródła w większości niestety stochastyczne, zależne pogodowo. Inaczej mówiąc, elektrownie fotowoltaiczne, ten ich czas pracy w systemie elektroenergetycznym to jest około 1000 godzin w ciągu roku. Elektrowni wiatrowych od 2 do mniej więcej 3-3,5 tysiąca w zależności od lokalizacji. My jeszcze nie mamy elektrowni wiatrowych na morzu. W związku z tym ten czas pracy tych elektrowni wiatrowych też jest zdecydowanie niższy. Natomiast energetyka konwencjonalna, czyli ta węglowa, węglu kamiennym, węglu brunatnym, ona pokrywa jeszcze nadal ponad 60%, jak dołożymy do tego jeszcze elektrownie gazowe, to 70, prawie 80% mocy zainstalowanej czy wytwarzanej energii elektrycznej w naszym systemie elektroenergetycznym to są źródła konwencjonalne. I tu jest ten cały problem, jeżeli chodzi o wyzwanie, jakie czeka nas w przyszłości. Jakie źródła, jak je zastąpić, w jakiej konfiguracji, aby zastąpić właśnie te źródła konwencjonalne, których zaletą jest przede wszystkim to, że nie są aż tak bardzo zależne od pogody. One mogą pracować niezależnie, czy jest gorąco, czy jest zimno, czy pada deszcz, czy pada śnieg. Elektrownie węglowe pracują, funkcjonują, ta ich zależność pogodowa jest zdecydowanie mniejsza. Gdybyśmy przyjrzeli się natomiast strukturze zmian mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych przede wszystkim w latach 2005-2023, to widać bardzo dynamiczny rozwój na początku, jeżeli chodzi o te pierwsze, przepraszam, pierwsze lata, dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej, która właściwie, tak można powiedzieć, do 2016 roku, do momentu wprowadzenia tej słynnej ustawy odległościowej, rozwija się bardzo dynamicznie. Później troszeczkę to wyhamowało. Niemniej jednak, pomimo tego, że ustawa odległościowa bardzo mocno ograniczyła ilość budowanych nowych elektrowni wiatrowych i włączanie ich do systemu elektroenergetycznego, one nadal mimo wszystko gdzieś tam się rozwijały. No i obecnie od mniej więcej 2020 roku kolejny bardzo dynamiczny rozwój, tym razem już instalacji fotowoltaicznych, co wiązało się również ze zmianą, jeżeli chodzi o te zmiany legislacyjne, czyli dużym wsparciem właśnie instalacji fotowoltaicznych, przede wszystkim tych o charakterze prosumenckim, gdzie pojawiły się dotacje, gdzie pojawiła się możliwość budowy tych instalacji na zgłoszenie właściwie, tak, czyli tutaj wystarczyło tylko zgłosić do operatora systemu dystrybucyjnego chęć przyłączenia i operator był zobowiązany do tego, żeby to zrealizować. Inaczej mówiąc, gdybyśmy spojrzeli sobie na mniej więcej koniec roku 2023, prawie 15 gigawatów, w tej chwili już to zostało znacznie przekroczone, mamy zainstalowane w instalacjach fotowoltaicznych, to jest prawie 60% z wszystkich źródeł odnawialnych, prawie 10 gigawatów, czyli 9 z drobnym kawałkiem, czyli 34% to są źródła wiatrowe. Niewielki udział niestety mamy źródeł biomasowych, biogazowych, no i energetyka wodna, która tutaj właściwie można powiedzieć tak w bardzo niewielkim stopniu się rozwija, tych elektrowni wodnych jest budowanych stosunkowo niewiele. Czyli widać wyraźnie tą dynamikę i ten rozwój przede wszystkim, jeżeli chodzi o te źródła fotowoltaiczne. No i proszę Państwa, co nas czeka w tym systemie elektroenergetycznym? Patrząc w przyszłość, czy wybiegając na te lata do przodu. Niestety czeka nas stopniowe wycofywanie jednostek wytwórczych, tych jednostek węglowych, które traktowane są w systemie elektroenergetycznym przez operatora tego systemu, czyli przez polskie sieci elektroenergetyczne, jako jednostki wytwórcze centralnie dysponowane. Inaczej mówiąc, operator systemu przesyłowego ma możliwość wpływania na pracę tych jednostek. On ustala harmonogram pracy tych jednostek, on ustala moc, z jaką one mają pracować, czas, w którym zostają włączone, wyłączone z systemu, w których mogą podać większą wartość mocy, mniejszą i tak dalej. Inaczej mówiąc, to są te jednostki, które odpowiadają za bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, za to, żeby ten system elektroenergetyczny funkcjonował w sposób stabilny, za to, żeby utrzymywane były wartości, odpowiednie parametry częstotliwości, wartości napięcia, czyli tak, żebyśmy my jako odbiorcy końcowi byli zadowoleni z tego, że ten prąd, który mamy w miastku, po prostu spełnia kryteria, które powinien spełniać. I teraz co nas czeka? Ten proces już się zaczął wcześniej, ponieważ już część tych jednostek została wyłączona w latach 2016-2020.
Między innymi wspomnę tutaj o elektrowni Adamów, która już przestała funkcjonować, a została wbudowana jeszcze w latach 60. Natomiast do mniej więcej 40 roku, gdybyśmy spojrzeli sobie na te jednostki, tutaj przede wszystkim w kolorze pomarańczowym, widać wyraźnie, że my będziemy do 2025, to będą 2 gigawaty, później prawie 3, później 7, później kolejne i tak sukcesywnie będziemy te jednostki węglowe wyłączać. Z czym to jest związane? Przede wszystkim, proszę Państwa, związane jest to z tym, że są to elektrownie, które mają już przepracowane swoje lata. Inaczej mówiąc, są to bloki, które przepracowały 50, nawet niektóre 60 lat, niektóre troszeczkę krócej, ale no, zakładano, że ten ich czas życia czy czas eksploatacji będzie wynosił 40 z drobnym okładem. Kolejna rzecz to oczywiście warunki środowiskowe. Bardzo często okazuje się, że zamontowanie na tych starych blokach nowoczesnych technologii pozwalających na ograniczenie emisji dwutlenku siarki i azotu, no jest na tyle kłopotliwe, jeżeli chodzi o koszt tych inwestycji, że łatwiej czy taniej będzie po prostu zamknąć te jednostki. No tu na to się rzeczywiście nakładają jeszcze wszystkie te ceny uprawnień za emisję dwutlenku węgla. W związku z tym połączenie właśnie tych aspektów środowiskowych z tym aspektem starzenia się tych jednostek powoduje, że my te jednostki będziemy w najbliższej przyszłości wycofywać z eksploatacji. Gdybyśmy przyjrzeli się tutaj oczywiście tym planom spółek energetycznych, które są właścicielami, które zarządzają te bloki węglowe, to właściwie można powiedzieć, że do 2049 czy 2050 roku zamkniemy czy wyłączymy wszystkie elektrownie konwencjonalne. Mówię tutaj o tych blokach węglowych. Niemniej jednak w tym planie wycofywania pojawią się również do roku 2040, a później w perspektywie 2050 również te pierwsze elektrownie wiatrowe, które budowaliśmy jeszcze na przełomie wieków, no bo one już też będą miały 40-50 lat, czyli ten czas ich eksploatacji dobiegnie powoli końca. Inaczej mówiąc, mamy duży problem z tym, jak te źródła zastąpić. Ale gdybyśmy przyjrzeli się na razie tym źródłom konwencjonalnym, które na chwilę obecną, tak jak wspomniałem, stanowią tą podstawę naszego systemu, stanowią ten filar bezpieczeństwa tego systemu elektroenergetycznego, mamy ich całkiem sporo. No i mają one przede wszystkim wiele zalet. Przede wszystkim pracują cały czas, czyli mogą pracować cały czas, produkować energię, kiedy taka jest potrzeba. Paliwo do nich można transportować, można przechowywać, tak? Niezależnie czy to jest węgiel kamienny, czy węgiel brunatny, mamy do niego dostęp. Są stabilnym źródłem energii, czyli nie są zależne od pogody. Pełnią ważną funkcję regulacyjną w systemie elektroenergetycznym, czyli operator systemu przesyłowego, mając do dyspozycji właśnie źródła konwencjonalne, można powiedzieć, że jest bezpieczny i wie, w jaki sposób te źródła są w stanie się zachować, zna ich charakterystyki pracy, są one przewidywalne. W niewielkim stopniu są zależne od warunków atmosferycznych. Wiadomo, że przy bardzo wysokich temperaturach, szczególnie w okresie letnim, tutaj niestety proces chłodzenia skraplaczy tych dużych elektrowni konwencjonalnych powoduje, że my tą wodę, szczególnie w tych układach otwartych, gdzie korzystamy właśnie z wody z rzeki czy z jeziora, my tą wodę jeszcze bardziej podgrzewamy. Czyli tutaj te warunki środowiskowe w pewien sposób jednak mimo wszystko mają wpływ na pracę tych elektrowni. Niemniej jednak mówi się o tym, że są to jednostki niezależne od warunków atmosferycznych. No i można eksploatować przez kilkadziesiąt lat. Przykład chociażby tych naszych elektrowni, które eksploatowane są od lat 60., 70., pokazuje, że te 50, nawet prawie 60 lat pracy dla bloków węglowych nie stanowi większego wyzwania. Jeżeli one są prowadzone oczywiście w sposób technicznie, tak, ekonomicznie uzasadniony, czyli wszystkie remonty realizowane są zgodnie z planem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast źródła konwencjonalne mają też jeden wielki problem, o którym warto wspomnieć, no ponieważ spalamy paliwa kopalne. Spalamy węgiel, który w swoim składzie chemicznym ma węgiel, wodór, siarkę, azot. W związku z tym w procesie spalania powstają tlenki, dwutlenki węgla, powstają tlenki azotu, powstają tlenki siarki, powstają pyły, czyli są to źródła jednak emisyjne, czyli takie, które wpływają na nasze otoczenie, takie, które wpływają na nasz krajobraz, które wpływają również na nasze zdrowie, no bo my tym powietrzem chcielibyśmy oddychać powietrzem czystym, natomiast to powietrze jest zanieczyszczone. Przy czym, żeby też troszkę odkłamać tą naszą energetykę i wskazać, że ona aż taka zła nie jest, wydaje się, że sektor energetyczny w ostatnich co najmniej 20 latach poczynił znaczne postępy, jeżeli chodzi o redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Nie ma już właściwie bloku energetycznego, który nie jest wyposażony w instalację odpylania, w instalację odsiarczania. Bardzo dużo tych jednostek wytwórczych posiada również instalacje odazotowania spalin, które spełniają restrykcyjne normy emisyjne i właściwie spełniają te wszystkie kryteria europejskie, które w pewien sposób
z roku na rok są coraz bardziej restrykcyjne i wprowadzają kolejne ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość emitowanych szkodliwych substancji do atmosfery. I ta energetyka radzi sobie z tym problemem. Inaczej mówiąc, tutaj też te wyzwania, które przed nią stoją, zostały przez tę energetykę podjęte i zrealizowane. I nasza energetyka faktycznie spełnia wszystkie te kryteria. Patrząc jeszcze na kolejny problem, który się pojawia lokalnie oczywiście, te duże bloki wytwórcze, duże jednostki eksploatowane z zamkniętym układem chłodzenia powodują, że lokalnie ten klimat troszeczkę może nam się zmienić, ponieważ ta ilość wody, pary, która właściwie emitowana jest z chłodni kominowych na skutek unoszących się właśnie tej pary, powoduje delikatne zmiany mikroklimatu w bliskim sąsiedztwie tych elektrowni. One są oczywiście niewielkie, niemniej jednak no też można mówić o tym, że ta woda, która jest pobierana gdzieś tam ze studni czy z jakichś układów, które wspierają ten system chłodzenia skraplaczy, jest emitowana do atmosfery, czyli tutaj też pogarsza nam lokalnie te warunki klimatyczne. Proszę Państwa, mówiąc o elektrowniach węglowych, warto wspomnieć o jeszcze jednym bardzo istotnym aspekcie. Elektrownie, które opalane są węglem brunatnym, wymagają ogromnych odkrywek węgla brunatnego, czyli my zbieramy tą wierzchnią warstwę ziemi, dostajemy się do tych pokładów węgla brunatnego, eksploatujemy tą kopalnię przez kilkadziesiąt lat. Do tej kopalni wpływają wody gruntowe, czyli inaczej mówiąc, wokół tej kopalni niestety pojawia się problem tego rodzaju, że gdzieś tam zaczyna nam brakować nam troszeczkę tych wód gruntowych. W związku z tym no jest to wyzwanie przede wszystkim o charakterze ekologicznym. Niemniej jednak po zakończeniu eksploatacji takiej odkrywki natura pozwala, czy odpowiednie przygotowanie tej odkrywki pozwala nam na to, żeby ten cały cykl życia wokół tej odkrywki wrócił prawie że do tych elementów, czy do takiego stanu, jaki był pierwotnie. To oczywiście też wymaga lat. To są lata 10, 20, 30 lat po zakończeniu eksploatacji. Dopiero ten stosunki wodne zaczynają wracać do tego pierwotnego stanu. Oczywiście mówiąc o węglu brunatnym, mówimy również o ogromnych połaciach ziemi, o tysiącach hektarów, które no, zostały wyłączone gospodarczo z eksploatacji. Tam na tym nie da się już posadzić żadnych zbóż, lasów i tak dalej. Dopiero po rekultywacji będzie można do tego procesu wrócić. Mówiąc o węglu kamiennym, musimy też mieć świadomość tego, że ten węgiel kamienny no, niestety wydobywany jest z głębokich pokładów górniczych. One w tej chwili, patrząc na chociażby polskie górnictwo, sięgają powyżej 1000 metrów, czyli po kilometr pod ziemią ten węgiel jest fedrowany, wydobywany jest na powierzchnię. Powstają bardzo często niestety na skutek eksploatacji kopalni szkody górnicze, czyli to też jest kolejny problem, który pojawia się wraz z energetyką. Tak? No tutaj wykorzystujemy te ogromne pokłady węgla, które musimy wydobyć z ziemi, które musimy zmagazynować, które później zostaje spalony w elektrowniach, no i te szkodliwe substancje wydostają się gdzieś tam do atmosfery. W związku z tym jest to problem. Ale skoro jest problem, to spróbujmy znaleźć rozwiązanie tego problemu. I wydaje się, że właśnie te bezemisyjne źródła energii to jest ta przyszłość energetyki, od której chyba nie da się uciec. Można dywagować na temat tego, jak długo jeszcze te elektrownie węglowe będą w naszym sektorze energetycznym pracowały, w sektorach innych krajów. Wspomnę tylko, że tak jak mówiłem, mniej więcej do 2049 roku to będzie ten moment zamknięcia ostatniej elektrowni węglowej. Niemcy, którzy słyną z tego, że mają bardzo dużo zainstalowanych źródeł odnawialnych, patrząc na ten ich sektor energetyczny, na chwilę obecną mają więcej źródeł konwencjonalnych węglowych niż my w naszym systemie elektroenergetycznym. Planują wyłączenie ostatniej elektrowni węglowej mniej więcej na rok 2035, może 38, czyli troszeczkę szybciej są to zrealizować. Patrząc na Chiny czy Indie, które bardzo mocno inwestują również w te źródła konwencjonalne, czyli budują bloki węglowe, bloki gazowe, wydaje się, że świat jeszcze tak szybko o węglu nie zapomni. Natomiast Europa chce być tym pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Chcemy pokazać, że to jest możliwe, że jest możliwe wyłączenie konwencjonalnej energetyki, przejście na źródła przede wszystkim bezemisyjne. W związku z tym przyjrzyjmy się, spróbujmy przyjrzeć się tym bezemisyjnym źródłom i zobaczmy, czy faktycznie są tak do końca bezemisyjne, czy mają też, pomimo tych wielu zalet, jakieś wady. Zacznijmy od fotowoltaiki, która wydaje się być takim właściwie źródłem, które można stosować właściwie wszędzie. Patrząc na warunki geograficzne Polski, no nie jesteśmy w tak szczęśliwym położeniu jak Hiszpania czy Włochy. Niemniej jednak te 1000 watów na metr kwadratowy w przypadku czystego nieba pozwala na instalację wielu źródeł odnawialnych, właśnie źródeł fotowoltaicznych.
No skoro mamy zainstalowane w tym naszym systemie już ponad 15 gigawatów, świadczy to o tym, że faktycznie ten rozwój jest możliwy. Konstrukcja, sama budowa panelu fotowoltaicznego jest, można powiedzieć, bardzo nieskomplikowana, bo to jest rama aluminiowa. W tych starszych systemach w tej chwili mamy systemy bezramowe. Jest szyba hartowana, jest odpowiednia folia, która nam zabezpiecza, jest ogniwo krzemowe, kolejna folia zabezpieczająca elektroizolacyjna, puszka przyłączeniowa i właściwie cała konstrukcja instalacji fotowoltaicznej. Czyli można powiedzieć, że proces i skomplikowanie tego urządzenia jest naprawdę niewielkie. Te podstawowe typy folii monokrystalicznej, w tej chwili pojawiają się kolejne nowe rozwiązania o coraz wyższych sprawnościach, o coraz większych mocach, bo kiedyś jeszcze te pierwsze panele fotowoltaiczne to były moce 80 watów, 100. W tej chwili już mówi się o tym, że właściwie 500-watowe panele fotowoltaiczne są dostępne na rynku w każdej chwili, właściwie w każdej konfiguracji, w każdym rozwiązaniu. Natomiast patrząc na instalacje fotowoltaiczne, można powiedzieć, że tylko nasza wyobraźnia byłaby w stanie nas w jakikolwiek sposób ograniczyć, jeżeli chodzi o miejsce montażu. Bo to są rozległe instalacje, ogromne połacie ziemi, na których możemy budować instalacje fotowoltaiczne o ogromnych mocach. To równie dobrze mogą być te instalacje nabudynkowe, czyli takie montowane na dachu. Do tej pory mówiło się tylko o tym, że mogą być montowane na tej ścianie południowej, na dachu południowym. Obecnie już mówi się o tym, że zarówno instalacje skierowane na zachód czy na wschód też pozwalają na odpowiednie wykorzystanie tego promieniowania słonecznego. Te panele są coraz bardziej skuteczne, coraz bardziej sprawne. Stawia się te panele właściwie wszędzie, bo to jest i na jakichś obiektach wodnych, takich, które śledzą to promieniowanie słoneczne. Dzięki temu zwiększamy tą efektywność wykorzystania świecącego słońca, tak? Czyli te nasze instalacje podążają za tarczą słoneczną, zbierając coraz więcej tej energii. To oczywiście również są takie instalacje, które są montowane na samej powierzchni wody. Zaletą tej instalacji, które coraz częściej pojawiają się również w Europie, na tych naszych europejskich rozwiązaniach, jest to, że woda idealnie chłodzi te panele od spodu, czyli nawet w tym okresie, kiedy jest bardzo gorąco, a to trzeba też o tym wspomnieć, że im wyższa temperatura, tym sprawność panelu niestety nam spada, czyli one są w pewien sposób też zależne, jeżeli chodzi o sprawność od tej pogody, od tych wysokich temperatur. Tutaj mamy ten układ, taki można powiedzieć, automatyczny układ chłodzenia tego jeziorka. Kolejna zaleta jest taka, że wtedy promieniowanie słoneczne nie dociera nam do powierzchni wody, w związku z tym ta woda pod tymi panelami jest zdecydowanie chłodniejsza, co też poprawia wtedy procesy życiowe w takim zbiorniku wodnym. Możemy sobie te panele fotowoltaiczne ustawiać w taki sposób, że tworzą swego rodzaju obrazy, pokazując, nie wiem, loga firm czy cokolwiek innego. Czyli inaczej mówiąc, tak jak wspomniałem, nasza wyobraźnia jest w stanie nas tylko ograniczyć. Pojawiają się bardzo ciekawe rozwiązania, też podążające za słońcem, imitujące jakieś drzewa, rośliny, takie instalacje, które chowają się na noc, żeby nie zostały uszkodzone na przykład przez padający grad, deszcz czy wiatr. Także tych rozwiązań technicznych naprawdę, proszę Państwa, jest wiele. To już są szyby fotowoltaiczne, czyli możemy wmontować sobie tą instalację, te płytki krzemowe w szybę, która imituje nam wtedy panel fotowoltaiczny. To są dachówki fotowoltaiczne, które możemy zastąpić tradycyjną dachówką fotowoltaiczną, dzięki czemu cały dach, cała powierzchnia dachu stanowi nam pracującą instalację energetyczną, instalację fotowoltaiczną. Taką nową rzeczą, która się pojawiła kilka lat temu, to są ogrodzenia fotowoltaiczne montowane przede wszystkim na terenie Francji i w Niemczech, czyli wzdłuż drogi w układzie pionowym panel fotowoltaiczny sobie stoi. Są to dość ciekawe instalacje fotowoltaiczne, ponieważ te panele mogą być oświetlane zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, czyli to są takie bifacjalne. Z dwóch stron możemy je oświetlać, czyli możemy je zorientować w tej orientacji wschód-zachód, niekoniecznie w orientacji południowej. Przy okazji stanowią pewnego rodzaju osłonę od wiatru, od deszczu, od śniegu, także też stanowią taki element krajobrazowy. Ten płot możemy postawić właściwie wokół każdej drogi, czy przy każdej drodze, którą się poruszamy. Zaletą jest również to, że w momencie, kiedy pracuje taka tradycyjna, zorientowana na południe instalacja, to ona w okresie letnim faktycznie gdzieś tam uruchamia się o godzinie 6 rano do 18 pracuje, ten szczyt energetyczny mamy w południe, wtedy, kiedy faktycznie jest duże zapotrzebowanie, ale jeżeli tych instalacji faktycznie w systemie elektroenergetycznym, szczególnie na tym poziomie niskiego napięcia jest zbyt dużo, to niestety falowniki tych instalacji wyłączają się w tym momencie z eksploatacji, ponieważ za bardzo podnoszona jest wartość napięcia. Natomiast ta instalacja wschód-zachód w układzie pionowym, ten płot energetyczny
Startuje nam troszeczkę szybciej, jeżeli chodzi o czas pracy instalacji, bo to już wcześniej nam jest w stanie wygenerować odpowiednią wartość napięcia. Pracuje troszeczkę dłużej, ponieważ ten kierunek zachodni pozwala w tym momencie też wydłużyć czas pracy tej instalacji. Ten szczyt produkcji jest przeniesiony w godziny przedpołudniowe, w godziny popołudniowe, znaczy inaczej mówiąc, rozkłada się to troszeczkę w tym systemie elektroenergetycznym i są to takie instalacje też korzystne z punktu widzenia pracy tego systemu elektroenergetycznego, czyli już nie mamy tego szczytu produkcji właśnie w tych godzinach o godzinie 12, tylko te dwa szczyty rozchodzą się troszeczkę w ciągu czasu. No i teraz kolejna zaleta tych instalacji to jest to, że pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania. Już od wielu lat stosowane są chociażby rozwiązania związane z mikroinwerterami, czyli inaczej mówiąc, jeszcze kilkanaście lat temu, kilka lat temu instalacja położona do dachu, na którą padał cień, powodowała, że ten najsłabsze ogniwo, ten zacieniony panel wpływał na pracę wszystkich poszczególnych paneli na tej powierzchni dachowej, no bo one są połączone ze sobą szeregowo, równolegle, tak, czyli tutaj ten najgorszy element wpływał na pracę całej instalacji. Obecnie, kiedy możemy sobie zainstalować mikroinwertery, ten najsłabszy panel przycieniony pracuje z najniższą mocą, natomiast pozostałe pracują z maksymalną wartością mocy, czyli oddają maksymalną wartość energii. Inaczej mówiąc, już nie przeszkadza nam skomplikowana powierzchnia dachu, jakieś kominy, wykusze, czy różnego rodzaju instalacje, które na tym dachu są zamontowane. My faktycznie możemy ten dach wykorzystać prawie w 100%. Natomiast no, instalacje fotowoltaiczne mają też swoje wady. Są niestety bardzo kruche, czyli niestety opady gradu czy jakiś rzut kamieniem w tą instalację fotowoltaiczną powodują, że ulegają one uszkodzeniu. Źle zamontowana instalacja fotowoltaiczna na dachu w przypadku silnych wiatrów, a takie niestety coraz częściej się pojawiają, czyli te prędkości wiatru przekraczające 70-80 km na godzinę przy źle zamontowanej instalacji potrafi taką instalację nawet z tej powierzchni dachowej zerwać. Zdarzają się tego typu przypadki. Kolejna wada, która wynika po części z procesu produkcyjnego, czyli pojawienie się tak zwanych gorących punktów, hotspotów. One niestety, to zjawisko w trakcie pracy instalacji fotowoltaicznej się nawarstwia, powodując wzrost temperatury tego ogniwa. W przypadku coraz wyższych temperatur to się jeszcze pogłębia, co może w efekcie końcowym doprowadzić do zapalenia się tego panelu fotowoltaicznego i oczywiście katastrofy związanej z tym, że cała ta instalacja nam spłonie na dachu. Kolejną rzeczą jest to, że jednak mimo wszystko pod tą powierzchnią dachu, pod tymi panelami ułożone są przewody, którymi płynie energia elektryczna. W związku z tym od jakości montażu, od jakości zamontowanych styków, od tego, czy tam nie dostanie się chociażby taka prozaiczna kuna, która potrafi nabroić w samochodzie, ale równie, czy tak samo doskonale potrafi nam tak zrobić zwarcie na takiej instalacji, pracującej instalacji fotowoltaicznej. W związku z tym te instalacje też potrafią niestety na tych dachach nam zapłonąć. No a wiadomo, nikt nie chciałby przeżywać takiej katastrofy, tak jak palący się dach, do którego przyjeżdża straż pożarna i zastanawia się, czy już może wejść i zacząć gasić, czy jednak nadal jest to pracująca instalacja energetyczna, która może poradzić strażakom. No i proszę Państwa, ta zależność pogodowa. Jak spadnie deszcz, jak deszcz nie ma problemu, bo on fajnie wyczyści tą instalację fotowoltaiczną. Natomiast w przypadku obfitych opadów śniegu niestety ta instalacja fotowoltaiczna już nam nie pracuje. One ze względu na swoją barwę bardzo szybko ten śnieg topnieje z tej instalacji fotowoltaicznej. Niemniej jednak no, w takich sytuacjach, jak na załączonym obrazku, taka instalacja nie wygeneruje nam żadnej kilowatogodziny energii, czyli ta zależność pogodowa jest znaczna. Czyli podsumowując, patrząc na te instalacje fotowoltaiczne, energia słoneczna, wolna od zanieczyszczeń, nie powoduje nam emisji gazów cieplarnianych. Praktycznie nie wymaga konserwacji. Właściwie te panele same potrafią się umyć, czyli tutaj nie ma właściwie żadnych problemów. Wystarczy tylko raz w roku faktycznie sprawdzić, czy tą instalację elektryczną, czy spełnia wszelkie kryteria. Mogą pracować, mówi się o tym 25-30 lat, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli ta instalacja fotowoltaiczna, te panele są sprawne, że mogą pracować przecież więcej nawet niż 30 lat. One tylko będą miały troszkę niższą sprawność w stosunku do tego, co miały na samym początku. Mamy możliwość dostarczenia energii elektrycznej z dala od sieci elektroenergetycznej, czyli możemy tworzyć coś w rodzaju wysp energetycznych, i nawet jadąc sobie jakimś kamperem do lasu, możemy zostawić panele fotowoltaiczne i w pewien sposób naładować sobie swój własny akumulator, magazyn energii, czyli mamy własną, prywatną elektrownię i to jest ich niezaprzeczalna zaleta. Mogą być instalowane praktycznie wszędzie, bo to są połacie dachów, to są elewacje, to mogą być szyby, to mogą być ogrodzenia.
to mogą być również ogromne instalacje fotowoltaiczne na polach, czy nawet na zbiornikach wodnych. No i z roku na rok te panele fotowoltaiczne osiągają coraz wyższą sprawność, czyli ta technologia, ta technika, która w tej chwili jest rozwijana, jeżeli chodzi o konstrukcję i budowę instalacji fotowoltaicznych, cały czas pędzi do przodu, w związku z tym jakość tych paneli, sprawność, wartości mocy są coraz wyższe. Natomiast fotowoltaika ma też troszkę wad, czyli po pierwsze potrzebuje dużo powierzchni. Ma jednak mimo wszystko stosunkowo niską sprawność i wydajność, no bo sprawność na poziomie 20% to nie jest nic wielkiego. Te 1000 godzin w ciągu roku pracy to też sprawia, że no, można powiedzieć, że jest traktowana jeszcze nadal przez wielu energetyków jako takie źródło, które pojawia się i znika. Nie produkuje energii elektrycznej w nocy. Ma ograniczoną wartość produkcji w pochmurne dni. W okresie, w tych miesiącach zimowych, kiedy ta tarcza słoneczna dociera do nas, to promieniowanie słoneczne jest zdecydowanie mniej, ta produkcja energii elektrycznej z tych źródeł jest zdecydowanie mniejsza. Ten stochastyczny charakter pracy, czyli wszystkie chmury przewalające się po niebie powodują, że ta instalacja fotowoltaiczna, ta wartość napięcia, która się pojawia, jest bardzo różna. No i ma ograniczone zdolności regulacyjne w systemie elektroenergetycznym. Tak? Czyli tutaj operator systemu elektroenergetycznego może wyłączyć tą farmę, może spowodować, że ta instalacja fotowoltaiczna zostanie wyłączona, ograniczona zostanie jej moc. Natomiast nie jesteśmy w stanie poprosić tego wytwórcy na przykład o zwiększenie wartości mocy w systemie elektroenergetycznym. W przeciwieństwie do bloków konwencjonalnych, gdzie możemy je na krótki okres przeciążyć, czyli wyprodukować troszkę więcej energii, niż to wynika z tabliczki znamionowej, czyli z parametrów znamionowych. Czyli to są te wady instalacji fotowoltaicznej. Ale świat pędzi do przodu. Udało mi się znaleźć jakieś takim troszkę opracowaniu science fiction, takie rozwiązanie, które być może sprawi, że nawet te pochmurne dni, czy nawet te dni, czy w nocy, kiedy nie mamy dostępu do promieniowania słonecznego, dzięki temu, że wyniesiemy gdzieś tam na orbitę słoneczną wielkie lustra, które będą odbierały to promieniowanie słoneczne, będą je w postaci jakiejś mikrofali emitowały na powierzchnię Ziemi, gdzie będzie odbierana ona i transmitowana i przesyłana do naszych domów. Kto wie, może za 20, 50, może za 100 lat tego typu instalacje pojawią się w przestrzeni kosmicznej. Proszę tylko spojrzeć, że to są potężne lustra, tak, o wielkości 2,5 kilometra, czyli to będzie naprawdę ogromne wyzwanie techniczne, żeby taką instalację wynieść w kosmos, żeby ona mogła pracować. Ale to jeszcze na początku XX wieku mówił o tym, że ludzie polecą w kosmos, że wystrzelimy satelitę. To się wydarzyło, czyli być może taka instalacja również za kilkanaście, kilkadziesiąt, może kilkaset lat powstanie na naszej orbicie i będzie zapewniała energię elektryczną w naszych domach. Proszę Państwa, kolejne źródło elektrowni wiatrowe. Jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, to oczywiście mówimy o tych tradycyjnych, przede wszystkim dużych elektrowniach wiatrowych, których sprawność wynika oczywiście z krzywej Betza i mówi się o tym, że maksymalną sprawność, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć, jest niecałe 60%, ale ta konstrukcja elektrowni wiatrowych też jest stosunkowo mało skomplikowana. Mamy wieżę, mamy fundament wieży, mamy gondolę, śmigła połączone oczywiście wspólnym wałem z przekładnią, z generatorem, no i produkujemy sobie energię elektryczną z tej naszej elektrowni wiatrowej. Inaczej mówiąc, skomplikowanie jest stosunkowo niewielkie. Oczywiście, patrząc historycznie, te rozmiary tych elektrowni wiatrowych są coraz większe. Te budowane na lądzie, one w tej chwili mają mocy 2,5-3 MW. Średnica wiatraka dochodzi do 120 metrów. Te budowane na morzu w tej chwili już osiągają moce dochodzące do 6 MW, czyli zdecydowanie większe. Średnica wiatraka 150 metrów. Ale mówi się o tym, że rok 2035 to już będą jednostki o mocach 17 MW o rozpiętości skrzydeł 250 metrów, czyli ten wzrost parametrów, wzrost tych wielkości tych źródeł jest naprawdę imponujący. Czyli ta moc generowana z tych elektrowni też będzie coraz większa, one też faktycznie będą coraz łatwiej zastępowały nam te źródła konwencjonalne. Ale nie możemy zapominać również o tej małej energetyce wiatrowej. Tutaj tych rozwiązań konstrukcyjnych, proszę Państwa, jest naprawdę bardzo dużo. Od takich niewielkich przydomowych osi pionowej, w jakichś takich dziwnych kształtach śruby, tak, jakichś świderkowych, tak, i małe takie przypominające te elektrownie tradycyjne,
One oczywiście mogą być montowane na dachach, mogą być montowane gdzieś na jakichś latarniach, na słupach energetycznych, mogą być montowane również na ziemi, na odciągach. I można powiedzieć, że tutaj też ta mała energetyka wiatrowa wchodzi w tą naszą przestrzeń i coraz więcej tej energii z tych małych źródeł jest produkowane. Zresztą teraz chyba jest ogłoszony taki projekt wsparcia właśnie finansowego dla tych małych źródeł wiatrowych, które pozwoli również na wykorzystanie tej energii wiatru w tych niewielkich, takich prosumenckich instalacjach. Ale proszę Państwa, te elektrownie wiatrowe, one też mają swego rodzaju ograniczenia. Wiadomo, że jeżeli mamy ogromną, potężną farmę wiatrową na morzu i ten wiatr płynie sobie w jakimś kierunku, to ten pierwszy wiatrak pracuje z maksymalną mocą, natomiast te pozostałe, które już są w tych turbulencjach tego wiatru, no, produkują coraz mniejszą ilość energii. Nikt z nas nie chciałby pewnie mieszkać w takiej okolicy, gdzie mamy domy, tak, jakieś zabudowania, otwieramy okno i zamiast lasu widzimy las wiatraków. No, jednak mimo wszystko wpływają troszeczkę te jednostki, te elektrownie wiatrowe na krajobraz, czyli są takim elementem dominującym w krajobrazie. Czyli no, można powiedzieć w pewien sposób troszeczkę też szpecą ten krajobraz. Natomiast no, ich elementem jest podstawową rzeczą, którą powinny robić, to jest produkowanie energii elektrycznej, czyli godzimy się z tym, że te wiatraki stawiamy na naszym polu. Dzięki temu mamy zapewnione coraz większe bezpieczeństwo energetyczne. Ale proszę Państwa, w przestrzeni też tej publicznej krążą różnego rodzaju informacje o tym, jak te turbiny mogą być niebezpieczne. Nie da się ukryć, że w momencie, kiedy zaczyna się pojawiać szać, kiedy pojawia się śnieg, oblodzenie, te wirniki, te płaty tych elektrowni wiatrowych mogą też ulec oblodzeniu. W momencie, kiedy taka turbina wystartuje, kiedy ruszy, te elementy lodu mogą niestety lecieć w powietrzu, tak, i może zdarzyć się taka sytuacja, że uszkodzą jakiś element architektoniczny, czy spadną w pobliżu jakiegoś człowieka. Czyli jest to taki element, który może się przydarzyć. Oczywiście to przydarzy się pewnie raz na ileś tam lat i być może wcale. Natomiast warto też o tym wspomnieć, stąd te odległości od zabudowań gospodarskich, od zabudowań domowych, które no, są obecnie tak na poziomie tych 700 metrów. To jest to minimalna odległość, przy której możemy stawiać elektrownie wiatrowe. Są to też elementy zbudowane z kompozytu. W związku z tym te śmigła narażone są na znaczne przeciążenia. W momencie, kiedy pojawia się ogromna siła wiatru, może to również ulec uszkodzeniu. W związku z tym taki wiatrak oczywiście no, też będzie wymagał w tym momencie naprawy. Poza tym są to elementy, które w środku mają cały czas przekładnie mechaniczne. Tam jest generator. Narażone są również na wyładowania atmosferyczne. I tutaj mnogość sytuacji, które może się pojawić, tak, bo to jest od samego takiego momentu, kiedy nam się ta przekładnia zatrze, kiedy będzie jakieś zwarcie w tych elementach elektrycznych w gondoli, kiedy wyładowanie atmosferyczne piorunowe uszkodzi nam tą elektrownię wiatrową, ona również może stanąć w płomieniach, może taka sytuacja się przydarzyć. To oczywiście tych sytuacji jest też niewiele. Będzie ich więcej wraz z tym wzrostem ilości tych wiatraków, które pojawią się w naszej przestrzeni krajobrazowej. Niemniej jednak no, też trzeba wspomnieć o tym, że takie sytuacje mogą gdzieś tam się zdarzać. Elementem, o którym też warto wspomnieć, jeżeli chodzi o pracę elektrowni wiatrowych, jest emitowany przez nie hałas. No, ten hałas może być dość nieznośny. Być może w ciągu dnia nie będzie odczuwalny, ponieważ nakłada się na to hałas naszego życia codziennego, przejeżdżające samochody, samoloty i tak dalej, czyli te odległości faktycznie 500-600 metrów, ten wiatrak w ciągu dnia nie będzie słyszalny, natomiast już w nocy, kiedy następuje cisza, kiedy ten ruch samochodowy zdecydowanie zwalnia, kiedy my siedzimy w domu, tak, mamy otwarte okno, ten szum pracującego śmigła może być dość uciążliwy. Stąd też te odległości, które wydają się być realnymi, tak, czyli te pół kilometra mniej więcej, a być może połączenie tych odległości z hałasem generowanym przez elektrownie wiatrowe, tak, żeby spełniał on te kryteria poniżej 30 paru decybeli, tak, żeby nie był słyszalny, albo żeby to był szum taki, który dla człowieka nie jest takim szumem nieznośnym. Stąd też warto wspomnieć właśnie o tym, że te elektrownie wiatrowe jednak mimo wszystko w bliskim sąsiedztwie potrafią wywołać dość skuteczny hałas. No i proszę Państwa, powierzchnia, jaką zajmują elektrownie wiatrowe, jest znaczna. Gdybyśmy sobie porównali elektrownię jądrową, wiem, że w poprzednich edycjach tych spotkań z Fundacją Eureka
Eksperci wspominali o pracy, o budowie elektrowni jądrowych. Taka elektrownia o mocy 1000 MW, 1 gigawata, potrzebuje terenu około 3 km², czyli stosunkowo niewiele. Farma wiatrowa potrzebuje tej przestrzeni, żeby wygenerować taką samą moc 360 razy więcej. My musimy te wiatraki w tej przestrzeni rozłożyć albo równomiernie, albo na takich odległościach, żeby jeden na drugiego faktycznie nie wpływał, żeby nie ograniczał jego pracy, produkcji, mocy, ta prędkość wiatru, żeby była dla tych wszystkich wiatraków jednolita. Farma fotowoltaiczna to jest około 75 razy więcej powierzchni w stosunku do elektrowni jądrowej. I to są też takie wady zarówno elektrowni fotowoltaicznej, jak i wiatrowych. Ogromne powierzchnie, które wymagane są do wytworzenia czy do wygenerowania odpowiedniej wartości mocy, porównując to chociażby do elektrowni jądrowej. No i problem, który pojawił się całkiem niedawno. Proszę Państwa, te elektrownie wiatrowe też nie są wieczne. Węglowe musimy je rozebrać, tak? W momencie, kiedy przestajemy eksploatować taki blok węglowy, czyli beton kruszymy, wszystkie elementy metalowe możemy przetopić, to idzie do huty, jest utylizowane. Czyli można powiedzieć, do zielonej trawki rozbieramy, nie ma z tym problemu. Natomiast zaczęto już pierwsze rozbiórki elektrowni wiatrowych. To jest przykład Stanów Zjednoczonych, pustynia w Arizonie, gdzie rozebrano na terenie Stanów Zjednoczonych kilkadziesiąt już takich instalacji wiatrakowych. I on się okazuje, że budowa tych instalacji wiatrakowych, czyli ten materiał, z których zostały zbudowane, nie pozwala na ich powtórne wykorzystanie. Jest problematyczny, jest ich recykling. W związku z tym została wykopana wielka, ogromna dziura, to będzie zasypane tak i na wieki zostanie gdzieś tam pod tymi piaskami tej pustyni. No chyba nie chcemy takich obrazków oglądać i wydaje się, że troszeczkę ten cud zielonej energetyki w ten sposób, czyli takimi działaniami zostaje zachwiany. Czyli zaczynamy spoglądać na te źródła odnawialne w przyszłości jako problem, który może się pojawić. To będzie problem z utylizacją właśnie wiatraków, to będzie problem z utylizacją paneli fotowoltaicznych, których za kilkanaście lat, jeżeli my je zaczniemy zdejmować, demontować, no trzeba będzie się zastanowić, co z tym fantem zrobić, jak je zutylizować, jaką technologię do tego włączyć, żeby te panele fotowoltaiczne można było utylizować w sposób bezpieczny przede wszystkim dla środowiska. No i teraz mówiąc o zaletach elektrowni wiatrowych. Oczywiście jest to energia wolna od zanieczyszczeń, nie powoduje emisji gazów cieplarnianych, patrząc na produkcję tej samej energii z wiatraka. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na ten cały cykl życia elektrowni wiatrowej, czyli od momentu jej wybudowania, tam te emisje gazów cieplarnianych się pojawią, no bo musimy skorzystać z energii tej, która jest w tej chwili dostępna, czyli konwencjonalnej, żeby stworzyć te gondole, śmigła, które budowane są z tworzyw sztucznych, z różnego rodzaju konglomeratów, tak, które no, w przyszłości mogą stanowić później duży problem, jeżeli chodzi o ich utylizację. Stosunkowo krótki czas budowy. To właściwie w ciągu roku, dwóch jesteśmy w stanie taką ogromną farmę fotowoltaiczną, wiatrakową czy fotowoltaiczną postawić. Możliwość dostarczenia energii elektrycznej z dala od sieci elektroenergetycznej. Ponieważ są to obiekty stosunkowo niewielkie, możemy postawić gdzieś w głębi sieci taki wiatrak, który będzie wspierał ten system elektroenergetyczny w tym punkcie, który akurat sobie wybraliśmy. Natomiast ma też swoje wady elektrownia wiatrowa, czyli powierzchnia, o której wspominaliśmy. To jest hałas, który jest generowany. To oczywiście ingerencja w krajobraz, no te elektrownie są widoczne. To jest stosunkowo niska wydajność takich pojedynczych instalacji. Stochastyczny charakter pracy, no są jednak mimo wszystko pogodowo zależne. Jeżeli wiatru nie ma, wieje z niewielką prędkością, która nie przekracza 2-3 metrów na sekundę, to ta elektrownia nam nie pracuje. Jeżeli wiatr zaczyna przekraczać 20-25 metrów na sekundę, my musimy ją wyłączyć ze względu bezpieczeństwa. Czyli ten charakter pracy, czy moment, kiedy ona pracuje, jest stosunkowo niewielki. Maksymalną wartość mocy one osiągają przy prędkościach wiatru rzędu 12-15 metrów na sekundę. Średnia prędkość wiatru w Polsce to jest około 4-5. I u nas w naszych warunkach klimatycznych te wiatraki, można powiedzieć, że prawie nigdy nie pracują z mocą maksymalną. No i ograniczone zdolności regulacyjne w systemie elektroenergetycznym, czyli możemy poprosić o obniżenie mocy z takiej pojedynczego wiatraka czy z farmy wiatrowej, natomiast trudno będzie nam tą moc zwiększyć, tak jak w przypadku chociażby tej elektrowni konwencjonalnej. No i proszę Państwa, kolejne źródło odnawialne, kolejne źródło, można powiedzieć, bezemisyjne, elektrownie wodne. Tutaj, jeżeli chodzi o rozwój energetyki wodnej, jest ta historia bardzo odległa, bo niektóre obiekty wodne, niektóre elektrownie wodne, chociażby w Polsce, mają już powyżej 100 lat i pracują do dnia dzisiejszego, czyli inaczej mówiąc, są to źródła, które
raz wybudowane, dobrze wybudowane, postawione, można powiedzieć, że są prawie wieczne, jeżeli są dobrze eksploatowane. Mogą być budowane na rzekach, mogą być budowane też na takich zbiornikach wodnych, gdzie możemy postawić tamę, możemy zbudować sobie coś w rodzaju niewielkiego zbiornika, który reguluje nam troszeczkę ilość wody dostarczanej do tej elektrowni wodnej. To mogą być ogromne zbiorniki wodne, takie jak chociażby zapora wodna w Solinie, która jest ogromnym zbiornikiem pozwalającym na odebranie chociażby wód opadowych, tych wody powodziowej, która może pojawić się w okresie wiosennym. Ta elektrownia pozwala nam właśnie na eliminację tego zjawiska powodziowego. Czyli tutaj musimy mieć tylko wydajne źródło wody i ta elektrownia będzie nam doskonale pracowała. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że możemy jeszcze wykorzystywać zbiorniki wodne położone gdzieś w pobliżu jakiejś góry, czyli budować elektrownie wodne szczytowo-pompowe. Takie, które pełnią przy okazji rolę magazynów energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, bardzo pożądanego źródła. Tych elektrowni wodnych u nas jest niewiele, natomiast no, pełnią w tej chwili bardzo ważną rolę właśnie tego stabilizatora systemu elektroenergetycznego, czyli odbierają tą nadmiarową energię z odnawialnych źródeł energii wtedy, kiedy tej energii jest za dużo, a oddają tę energię do systemu wtedy, kiedy te nasze pogodowo zależne źródełka niestety nie są w stanie w tym systemie elektroenergetycznym pracować. Ale proszę Państwa, poza tymi dużymi elektrowniami wodnymi pojawia się całe mnóstwo różnego rodzaju rozwiązań niewielkich turbin wodnych, które mogą być eksploatowane na małych ciekach wodnych. To są turbiny, nawet mówi się o tym, że to są takie turbiny typu fish friendly, czyli takie przyjazne rybom, które nie powodują, że tam te ryby, które przepływają sobie w jedną czy w drugą stronę, w jakiś sposób mogą być przez te turbiny wodne uderzone, tak, czy w jakiś sposób mogą powodować ich urazy. Te małe turbinki wodne oczywiście budowane są, czy mogą być budowane na niewielkich ciekach wodnych, o niewielkich spadach, o niewielkich mocach, czyli ten potencjał energetyki wodnej możemy wykorzystywać naprawdę w bardzo szerokim zakresie. Zalety turbin wodnych, w ogóle energetyki wodnej. Przede wszystkim, proszę Państwa, jest to energia wolna od zanieczyszczeń, nie powoduje emisji gazów cieplarnianych, chociaż tak nie do końca, o czym sobie za chwilę powiemy również przy wadach. Ma stabilny charakter pracy, no bo ta woda sobie płynie i możemy regulować jej dopływ, możemy regulować jej moc. Możliwy jest rozwój turystyki w sąsiedztwie, czyli jeżeli stworzymy jakiś niewielki zalew, to nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby tam sobie pływać kajakami, łódkami, uprawiać jakieś sporty wodne. Mogą stanowić zabezpieczenia przeciwpowodziowe dzięki możliwości właśnie gromadzenia wody w odpowiednich zbiornikach retencyjnych. Mają znacznie wyższe sprawności niż elektrownie konwencjonalne, dzięki czemu efektywniej wytwarzają energię elektryczną. Tej sprawności turbin rzędu 80% to nie stanowią żadnego wyzwania. Mogą służyć również jako magazyn energii, czyli bardzo pożądane źródło w systemie elektroenergetycznym. Natomiast jeżeli chodzi o wady, no, potrzebują dużych zbiorników wodnych. Stosunkowo długi czas budowy. Budowa trwa kilka, nawet kilkanaście lat. Wysoki nakład inwestycyjny. Są to inwestycje bardzo drogie. Jest to jednak mimo wszystko ingerencja w krajobraz, czyli też tutaj przede wszystkim specjaliści z ochrony środowiska, ochrony krajobrazu mogą mówić, że takie postawienie takiego obiektu inżynieryjnego gdzieś na rzece no, wpływa na krajobraz. Przerwanie tamy, jeżeli to jest duża tama, duży zbiornik wodny, może być katastrofalne w skutkach, no wtedy pojawiają się ogromne ilości wody, które mogą zalać okoliczne obszary. Mówi się o tym, że jest to jednak ingerencja w szlaki migracyjne ryb, konieczność budowy przepławek, czyli ta budowa elektrowni wodnych nie zwalnia nas od tego, żeby zachować życie w tej rzece. Czyli żeby te ryby mogły, czy miały możliwość przepłynięcia bokiem, jakimś bocznym torem wodnym z ominięciem właśnie elektrowni wodnej. Powodują również zamulanie zbiorników. Czyli przy takiej tamie niestety tam pojawiają się procesy gnilne, w związku z tym ten muł tam się pojawia się proces gnilny, w związku z tym pojawia się również emisja metanu. I tak nie do końca są czyste środowiskowo, nie do końca są bezemisyjne. Tak? Czyli tutaj jednak ten wpływ na środowisko może być troszeczkę większy. No i możliwość właśnie tej emisji szkodliwego metanu, tego właśnie pochodzącego z tych zbiorników zaporowych zlokalizowanych przy elektrowniach, jest swego rodzaju wadą i wyzwaniem dla tych, którzy takie elektrownie wodne eksploatują. Tak do końca nie jest to też źródło bezemisyjne. Proszę Państwa, kolejnym źródłem, którego wydaje się, że rola troszkę u nas jest niedoceniona, które chociażby w systemie niemieckim sprawują się doskonale, tam ponad 10 tysięcy, według niektórych źródeł mówi się o tym, że prawie 10 tysięcy biogazowni różnego typu pracuje w niemieckim systemie energetycznym. Jest ich ogromna ilość, u nas jest ich zdecydowanie mniej. Czyli inaczej mówiąc, elektrownie biogazowe.
Państwa, takie trzy podstawowe rodzaje. Najczęściej spotykane to oczywiście biogazownie rolnicze, które wymagają no jednak mimo wszystko dosyć sporych areałów upraw rolnych, z których możemy później czerpać i wykorzystywać ten substrat do produkcji biogazu. Idealne jest rozwiązanie, kiedy mamy ogromne farmy trzód bydła czy trzody chlewnej, z których też te pozostałości, właśnie te porolnicze możemy wykorzystywać właśnie do produkcji biometanu. Tutaj idealnym takim połączeniem tego typu biogazowni rolniczych jest produkcja na przykład roślinna, tak jak na przykład produkuje się jakieś keczupy, dżemy i tak dalej, czyli mamy jakiś zakład produkcyjny, z którego pozostają pozostałości właśnie po produkcji tego typu produktów spożywczych, które możemy wykorzystać jako wsad do biogazowni rolniczej. Tak, czyli takie połączenie tych dwóch typów działalności. Przy czym budując biogazownię rolniczą musimy pamiętać o jednej istotnej rzeczy. O ile jesteśmy w stanie wyprodukować energię elektryczną, wprowadzić ją do systemu elektroenergetycznego i sprzedać, to nie stanowi większego wyzwania, o tyle w procesie produkcji tego biogazu, później produkcji energii elektrycznej w silnikach, które najczęściej są tam stosowane, powstają jeszcze ogromne ilości ciepła. No i tutaj aż się prosi, żeby to ciepło w jakikolwiek sposób było skutecznie zagospodarowane. Inaczej mówiąc, mając plan, mając biznesplan czy pomysł na biogazownię rolniczą, warto lokalizować ją w takich miejscach, gdzie będziemy mogli również sprzedać to ciepło chociażby okolicznym mieszkańcom, czy tej okolicznej firmie, z którą współpracujemy, czy to będzie właśnie zakład produkujący jakieś przeciery, koncentraty, czy to będzie gorzelnia, czy cokolwiek innego. Jeżeli ona zutylizuje to nasze ciepło, wtedy ten biznes będzie jeszcze bardziej opłacalny. Niemniej jednak są to rozwiązania, które są stosowane na świecie, jest ich coraz więcej. Mam nadzieję, że ta technologia również w Polsce będzie się rozwijała, ponieważ ten potencjał naprawdę, jeżeli chodzi o możliwości wykorzystania tych pozostałości rolniczych, jest naprawdę ogromny. Kolejne, jeżeli chodzi o możliwości wykorzystania biogazu, to są biogazownie budowane na wysypiskach śmieci. Proszę Państwa, tych wysypisk śmieci mamy też całkiem sporo. Wysypując te śmieci na te wysypiska, mamy świadomość, powinniśmy mieć świadomość tego, że tam za chwilę zacznie wytwarzać się wodór, tlenek węgla, metan, czyli gazy, które są szkodliwe dla środowiska. W związku z tym jest konieczność odgazowania takiego wysypiska śmieci. Można zrobić to na dwa sposoby. Pierwsze, jeżeli to jest to małe wysypisko śmieci, z którego nie da się wytworzyć energii elektrycznej, no to najłatwiej jest wybudować właśnie te studnie zbierające ten metan i spalić ten metan w tak zwanej przysłowiowej świeczce po to, żeby wytworzyć z tego metanu dwutlenek węgla, który jednak mimo wszystko jest mniej szkodliwy dla otoczenia. Albo jeżeli jest to duże zagospodarowane wysypisko odpadów, spróbować zbierać ten metan, oczywiście odpowiednio go oczyścić, przygotować do procesu spalenia, spalić go w silniku gazowym, wytworzyć energię elektryczną, wytworzyć ciepło. Tak, czyli mamy możliwość również zagospodarowania tych pozostałości, tego metanu, który wytwarza się w sposób naturalny na składowiskach odpadów. I tak powinny być te składowiska wszystkie zagospodarowane, tak żeby ten metan, który tam się wytwarza, faktycznie można było zutylizować do celów energetycznych. No i jeszcze jedna technologia związana właśnie z możliwością wykorzystania metanu z biogazowniami, to są biogazownie przy oczyszczalniach ścieków. Przy czym tutaj też, proszę Państwa, no, ta oczyszczalnia ścieków musi mieć odpowiednią ilość tych ścieków, które są dostarczane w ciągu doby. Przykład dużych miast, takich chociażby jak Poznań, gdzie ta oczyszczalnia ścieków doskonale funkcjonuje. Zresztą tutaj można powiedzieć, że Poznań jest takim dosyć ciekawym przypadkiem, ponieważ mamy zarówno tą biogazownię rolniczą przy oczyszczalni ścieków, jak na wysypisku śmieci, jak w niedalekiej odległości od Poznania w miejscowości Przybroda Uniwersytet Przyrodniczy, tam pan profesor Dach, który jest mocno w to zaangażowany, wybudował biogazownię rolniczą, czy mamy wszystkie trzy typy biogazowni w odległości, można powiedzieć, prawie że 200 km, czyli przyjeżdżając do Poznania można zwiedzić wszystkie te trzy obiekty prawie że jednocześnie, zapoznać się z tą technologią. Biogazownia rolnicza, ta oczywiście na oczyszczalni ścieków, tutaj też ten substrat, czyli ten proces fermentacji z tych pozostałości, które zostały oczyszczone, można wykorzystać do produkcji biogazu. Całą energię elektryczną można zutylizować w zakładzie, czyli samej biogazowni. Ciepło, które jest produkowane w układzie kogeneracyjnym, też może być wykorzystane właśnie w procesach fermentacyjnych w tej biogazowni rolniczej. Inaczej mówiąc, jest to takie troszkę prawie że perpetuum mobile. Czyli całą energię wyprodukowaną z tego biogazu, który wytwarzamy, możemy zutylizować na miejscu w tej biogazowni na oczyszczalni ścieków.
sporo zalet, jeżeli chodzi o biogazownię. Produkcja energii w biogazowni w sposób przyjazny środowisku, tak? No bo eliminujemy ten metan, który mógłby się wydostawać do atmosfery, my go próbujemy zbierać, próbujemy go spalić, przetworzyć go do dwutlenku węgla. Czyli inaczej mówiąc, jednak mimo wszystko ta emisyjność tej biogazowni jest. Ten metan, ten dwutlenek węgla jest emitowany. W procesie produkcji biogazu emisja metanu do atmosfery jest kilkukrotnie mniejsza niż w przypadku produkcji energii innymi metodami. Biogazownia przyczynia się do redukcji liczby powierzchni składowisk śmieci. Odpady są powtórnie przetwarzane, nie przedostają się do środowiska. Do upraw roślin energetycznych wystarczą gleby orne o słabej jakości. Inaczej mówiąc, jeżeli mamy dedykowane uprawy do biogazowni rolniczych, tam wiele surowców może być wykorzystywane właśnie do wytwarzania biogazu, czyli tutaj mogą być kiepskiej jakości ziemie, żeby wytworzyć ten biogaz. Opiera się przede wszystkim na procesach biochemicznych. Do ich przeprowadzenia nie jest konieczna obecność środków chemicznych, które zagrażają środowisku. Komory, w których zachodzą te przemiany biochemiczne, są szczelnie zamknięte, czyli tam ten zapach, o którym się mówi, że przy biogazowniach rolniczych niestety niezbyt ładnie pachnie, to nie jest z komory fermentacyjnej. To najczęściej jest z tej komory, do której doprowadzane są substraty. Ale te nieprzyjemne zapachy faktycznie są niewiele odczuwalne, tak w odległości 50-100 metrów od tej biogazowni właściwie nic nie czuć. Stabilny charakter pracy. Mogą służyć również jako magazyn energii, ponieważ my ten metan wyprodukowany w tej biogazowni rolniczej czy wysypiskowej możemy zmagazynować w odpowiednim zbiorniku, wykorzystać go później. Proszę Państwa, wady. Jeżeli chodzi o wady, oczywiście nakład finansowy, konieczny jest dostęp stały do tego paliwa organicznego, procesy produkcji muszą zachodzić prawidłowo, stały dozór, kontrola i tak dalej, czyli tych wad troszeczkę jest. Proszę Państwa, i mówi się o tym, czyli przechodząc do kolejnego źródła, mówi się o tym, że być może w przyszłości elektromobilność, czyli te nasze samochody elektryczne, które w tej chwili jest ich niewiele, ale jeżeli będzie ich coraz więcej, jeżeli będą ich już miliony, że będą stanowiły swego rodzaju taki jeżdżący magazyn energii. Spróbujmy sprawdzić, czy faktycznie też tak jest, czy to się może udać. Oczywiście elektromobilność będzie zielonym takim magazynem jeżdżącym pod warunkiem, że tą energię, którą będziemy produkowali, będziemy zasilali te punkty ładowania, te akumulatory, to będzie też zielona energia. Czyli jeżeli będziemy produkowali tę energię w sposób zrównoważony ze źródeł bezemisyjnych, to te nasze samochody też będą faktycznie bezemisyjne. Konstrukcja, budowa bardzo prosta, to jest magazyn energii w postaci baterii akumulatorów, silnik elektryczny, przetwornica, napęd i ten samochód już jeździ, czyli konstrukcyjnie są to zdecydowanie bardziej proste urządzenia niż samochody spalinowe. Coraz częściej do ich ładowania wykorzystuje się również te bezemisyjne, odnawialne źródła energii w postaci chociażby takich carportów zbudowanych z instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii, z akumulatorem, który pozwala nam zasilać te samochody. Buduje się, czy próbuje się również wykorzystywać te instalacje fotowoltaiczne, czyli same panele fotowoltaiczne i również już w samej konstrukcji samochodu. Oczywiście ich wydajność jest niewielka, ale jako taki system wspomagający chociażby pracę tych instalacji wewnątrz tego samochodu elektrycznego, czyli jakichś takich systemów wspomagania, tak, utrzymania jakiejś stacyjki i tak dalej, czyli tych systemów komputerowych, tego typu instalacje mogą być takim doskonałym wsparciem również samego samochodu, jeżeli chodzi o tą instalację wewnątrz pojazdu elektrycznego. No ale proszę Państwa, elektromobilność to również wyzwania i dylematy, ponieważ tym dylematem będzie lokalizacja stacji ładowania. Mówi się o tym, że tych stacji ładowania będzie potrzebnych bardzo wiele. Te małe oczywiście zlokalizowane gdzieś w domach jednorodzinnych, przy biurowcach, w budynkach jednorodzinnych będą pozwalały na ładowanie, ale to będzie z niewielką mocą, z długim czasem. Im wyższa moc ładowania, tym krótszy czas, ale to oczywiście będziemy musieli mieć tą moc dostępną w systemie elektroenergetycznym. Czyli budowa takiej ogromnej stacji o mocy 350 kW i większej z jednym punktem ładowania, a tych punktów powinniśmy mieć przynajmniej kilka czy kilkanaście, to już idziemy w tym momencie z kilowatów w megawaty, czyli takie stacje ładowania będą potrzebowały przynajmniej kilku megawatów mocy. Ta moc będzie musiała być dostępna. Czas dostępu nieograniczony, czyli ona będzie musiała być ta energia dostępna w tych stacjach w sposób ciągły, tak żebyśmy mogli się ładować w stosunkowo krótkim okresie czasu i jechać dalej w podróż. No i teraz też pytanie, czy budować jedną stację o potężnej mocy i wtedy czekamy w komitecie kolejkowym 10, 15, 20 minut, pół godziny albo i godzinę, żeby się naładować, czy też rozproszyć te punkty ładowania i budować nieograniczoną ilość, czyli bardzo dużo o niewielkich mocach. Wydaje się, że zarówno jedne, jak i drugie w tym systemie energetycznym, żeby można było mówić o doskonałej elektromobilności, będą potrzebne, będą niezbędne, czyli tej energii potrzebnej w przyszłości będzie nam potrzeba jeszcze więcej. Ale proszę Państwa, co się dzieje? Już w tym momencie
Mówi się o tym, że ten kryzys energetyczny spowoduje pewnego rodzaju ograniczenia w dostępie do ładowania pojazdów elektrycznych. Już w 2022 roku Szwajcaria testowała, czy próbowała wprowadzać takie rozwiązania, że w pewnych godzinach były planowane właśnie takie awaryjne plany zakazujące prowadzenia i ładowania właśnie pojazdów z napędem elektrycznym. No tego raczej byśmy nie chcieli. Chcielibyśmy jednak mimo wszystko podróżować w sposób stały, ciągły, tak, z miejsca A do miejsca B, żeby nikt nam nie mówił, że o tej i o tej godzinie się nie naładujesz, bo tej energii w systemie nie będzie. Podobna sytuacja miała miejsce w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. To też były lata 21-22, kiedy wprowadzano już, czy mówiło się o tym, że będą ograniczona będzie swoboda dotycząca ładowania pojazdów elektrycznych, będą wyłączane ładowarki do aut w ciągu dnia. Ta sama sytuacja w Stanach Zjednoczonych, Kalifornia, kiedy też ten kryzys energetyczny, który dotarł właśnie tam za wielką wodę do Stanów Zjednoczonych, w momencie, kiedy Kalifornia zmagała się z wielką falą upałów, z dostępnością do energii elektrycznej, były wprowadzane czasowe zakazy ładowania pojazdów elektrycznych. No i Wielka Brytania, ten rok, luty 2024, Holandia też wprowadziła takie właśnie ograniczenia, czyli już mówi się o tym, że w tym niewielkim kraju, w przypadku, kiedy tych samochodów elektrycznych będzie naprawdę dużo i zapotrzebowanie na energię będzie ogromne, będą wprowadzane ograniczenia w dostawach energii elektrycznej. A co w Polsce? No w Polsce, proszę Państwa, spójrzmy chociażby na wielkie osiedla mieszkaniowe. Mieszkańcy tych bloków też będą chcieli mieć ładowarki do samochodów elektrycznych, ale czy starczy nam tej energii dla wszystkich? Tu między innymi jeden z zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie mówi, że gdyby te samochody elektryczne miały się bardziej upowszechnić, to w największych wspólnotach, to liczą 500-700 mieszkań, ta moc przyłączeniowa na chwilę obecną wystarczy tylko na kilka czy kilkanaście ładowarek, czyli tej energii może być za mało. Czyli troszkę inaczej mówiąc, ten rozwój elektromobilności jest bardzo szybki, natomiast rozwój sieci elektroenergetycznych, rozwój technologii zdecydowanie jest wolniejszy i może być taki właśnie moment również u nas, kiedy pojazdy elektryczne no nie będą mogły się ładować, bo tej energii nie będzie. Proszę Państwa, wiele czynników powinny być brane pod uwagę przy wyznaczaniu chociażby miejsc, które mają zapewnić punkty ładowania. Przede wszystkim muszą być widoczne, muszą być dostępne. Musi być zapotrzebowanie na te punkty ładowania. Musi uwzględniać ruch pieszych i rowerzystów, możliwość dostępu do innej infrastruktury. Czasami na osiedle musi wjechać śmieciarka, karetka pogotowia, czyli te punkty ładowania nie mogą być ustawione przypadkowo. Nie mogą mieć wpływu na sieć drogową. Muszą być dostępne również dla osób z niepełnosprawnością. Te osoby z niepełnosprawnościami też przesiądą się na pojazdy elektryczne. No i teraz moment, kiedy będzie chciał taka osoba z niepełnosprawnością będzie chciała jednak naładować sobie ten pojazd elektryczny, ta ładowarka musi mu to udostępnić, czyli musi być tak zlokalizowana w takim miejscu, że ta osoba z tą niepełnosprawnością do tej ładowarki sięgnie. Dostępność do sieci elektroenergetycznej. I tutaj przede wszystkim rola operatorów sieci dystrybucyjnych, żeby tą sieć zdecydowanie bardziej rozwijać, co będzie kosztowne, co będzie drogie i czasochłonne. I proszę Państwa, mówiąc o tych wszystkich odnawialnych źródłach energii, o elektromobilności, o fotowoltaice, elektrowniach wiatrowych, nie można nie wspomnieć o surowcach potrzebnych do ich budowy. No i proszę Państwa, z tymi surowcami to jest troszeczkę problem, ponieważ według różnych badań, też są między innymi przytoczone badania Międzynarodowej Agencji Atomistyki, Międzynarodowej Agencji Energii, które mówią o tym, że taki pojazd konwencjonalny, on faktycznie potrzebuje troszeczkę miedzi, żelaza i manganu w niewielkich ilościach. Natomiast pojazd elektryczny no już jest zdecydowanie bardziej kolorowy. Tam potrzebny jest miedź, lit, nikiel, mangan, kobalt, grafit, chrom, molibden, cynk, silikon i wiele, wiele jeszcze innych pierwiastków. Czyli tych pierwiastków jest zdecydowanie więcej. Podobnie, jeżeli chodzi o elektrownie węglowe opalane gazem, czy elektrownie jądrowe, ten udział pierwiastków jest stosunkowo niewielki, ale już w elektrowniach fotowoltaicznych czy w elektrowniach wiatrowych udział pierwiastków ziem rzadkich jest zdecydowanie większy. Inaczej mówiąc, są to takie elektrownie, które jednak mimo wszystko potrzebują metali. No i proszę Państwa, według Międzynarodowej Agencji Energii statystyczny taki samochód napędem spalinowym to jest 22 kg miedzi, 11 manganu, ale ten pojazd elektryczny to już są 53 kg miedzi, prawie 40 kg niklu, 25 kg manganu, 13 kobaltu, 9 prawie litu, 63 grafitu, czyli tej metali ziem rzadkich potrzeba będzie naprawdę całkiem sporo. Proszę Państwa, te metale ziem rzadkich nie rosną na drzewach. My musimy je tak samo wydobywać, jak wydobywamy węgiel, ropę czy gaz.
Czyli przed górnictwem, które będzie wydobywało te metale, stoi też ogromne wyzwanie, ponieważ są to surowce, znaczy inaczej mówiąc, nie są to surowce wielkoskalowe. Jak sama nazwa mówi, metale ziem rzadkich, czyli one występują w przyrodzie, jest ich sporo, ale występują bardzo rozproszone, czy inaczej mówiąc, żeby koncentracja ich w glebie jest zdecydowanie mniejsza. Trzeba wydobyć 100 ton skały, żeby pozyskać tonę konkretnego surowca, z którego wydobędziemy kilka kilogramów pierwiastka, który jest dla nas istotny. Wśród tych surowców możemy wymienić kilkadziesiąt właściwie, tak? Kobalt, nikiel, lit, skand, lantan, promet, samar, eurot i wiele, wiele jeszcze innych. No i proszę Państwa, jak je wydobywamy? Wydobywamy tak samo jak węgiel, czyli mówiąc o tym, że te źródła bezemisyjne, te źródła zielone są ekologiczne, troszeczkę chyba oszukujemy sami siebie, ponieważ musimy jednak mimo wszystko dostać się do głębi ziemi, czy metodą odkrywkową, czy jakąkolwiek inną, żeby te pierwiastki wydostać. I kilka takich przykładów. Nikiel, główny składnik baterii w pojazdach elektrycznych, wydobywany jest gdzie? W Indonezji, w Filipinach, czyli musimy wyciąć lasy deszczowe Indonezji, Filipin, wylesić je, usunąć górną warstwę gleby, po to, żeby wydobyć ten pierwiastek, który jest potrzebny do elektromobilności, do zielonej energii. A to są lasy deszczowe, które odgrywają istotną rolę w walce ze zmianami klimatycznymi. Kolejny przykład lit. Ponad połowa światowych zasobów litu to są kraje Ameryki Południowej, czyli Chile, Argentyna, Boliwia. Lit występuje w obszarach, które są bardzo suche, gdzie nie ma dużego dostępu do wody, co komplikuje jego proces wydobycia. Ponieważ na każdą tonę wyprodukowanego litu potrzebujemy 2 milionów litrów wody. A jak wspomniałem wcześniej, to jest teren, który jest generalnie terenem suchym, czyli tutaj też powodujemy skażenie wody, gleby, obniżenie poziomu wód gruntowych. Kolejny przykład, kobalt. Według Komisji Europejskiej w następnej dekadzie, czyli w następnych 10 latach zapotrzebowanie na ten surowiec będzie wzrastać do 10 mniej więcej średnio procent rocznie, zwłaszcza właśnie w branży elektromobilności. 60% globalnie wybudowanego tego kobaltu, który trafia w tej chwili do produkcji, to są baterie litowo-jonowe, ponad 1/3 z nich używane jest właśnie w samochodach elektrycznych. Gdzie jest wydobywany? No przede wszystkim Republika Konga, Kanada, Indonezja. A Kongo to jest lider w produkcji tego metalu, odpowiada za 70 ponad procent produkcji światowego wydobycia, a wydobywany ten metal jest w sposób ręczny i wydobywają go dzieci, które mają 10, 12, 15 lat. No, nie chcielibyśmy tego jako takiego, żeby to był jako ten wzorzec właśnie tej zielonej energii. Kolejny pierwiastek miedź. Tu oczywiście miedź wykorzystywana jest również w tradycyjnej energetyce. Niemniej jednak też sposób wydobycia chociażby z tych kopalni odkrywkowych no, jest szkodliwy dla środowiska. Tutaj również musimy usunąć górne warstwy gleby, usuwamy siedliska zwierząt, mamy wpływ na wody gruntowe. Najwięksi producenci Peru, Demokratyczna Republika Konga i Chiny na 5. miejscu Stany Zjednoczone. Inaczej mówiąc, te pierwiastki krytyczne będą miały decydujące znaczenie w przyszłym rozwoju właśnie tych odnawialnych, bezemisyjnych źródeł energii. Będzie ich potrzeba coraz więcej, ale one też mają wpływ na środowisko, czyli w tym całym ciągu takim technologicznym ten udział ich będzie znaczny. Proszę Państwa, kolejne wyzwanie, które się pojawia, jest takie, że niestety Chiny są tym krajem, który dominuje w produkcji właśnie kobaltu, niklu, litu, baterii, pewnego rodzaju elementów do tych baterii, czy elektrolizerów. Ten rynek światowy został przez Chiny opanowany w 50, 70, nawet w niektórych przypadkach 90%. W związku z tym jesteśmy bardzo zależni od innego dostawcy. To też jest no, troszeczkę takim niebezpieczeństwem, ponieważ ten jeden dostawca może w pewnym momencie zakręcić kurek z dostawami i powiedzieć, wszystko mam dla swoich potrzeb, a wy jeżeli chcecie, to musicie kupić ode mnie, ja dyktuję cenę. Czyli to jest też taki moment kryzysowy, na który warto zwrócić uwagę. No i proszę Państwa, jedno wydaje się z ciekawszych źródeł, na szczęście też traktowane jako bezemisyjne, czyli energetyka jądrowa. Wiem, że o tym też w jednym z paneli właśnie Fundacji Eureka była mowa. Ja tylko króciutko może powiem o tej energetyce jądrowej, jak ja to odbieram. Pracuję w tej chwili ponad 440 bloków czy elektrowni jądrowych, w budowie ponad 50 badawczych, ponad 200. Mówi się o tym, że energetyka jądrowa przeżywa kolejny renesans i wydaje się, że jest to takie jedno z ciekawszych źródeł, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Konstrukcja opanowana od dziesięcioleci, od lat 50. rozwijana, pomimo tych katastrof, które się przydarzyły, tutaj mówimy o Three Mile Island, mówimy o Czarnobylu, mówimy również o Fukushimie, za każdym razem przyroda czy technika dawała nam znać, że powinniśmy bardziej zastanowić się nad bezpieczeństwem pracy tych elektrowni jądrowych. Część konwencjonalna, taka sama jak w elektrowniach konwencjonalnych, czyli turbina, generator, układ chłodzenia,
Jedynie różni się tym źródłem ciepła, jądrowym źródłem ciepła, w którym wykorzystywany jest uran. Jeżeli chodzi o sam proces projektowania, już od wielu lat te projekty zapewniają nam przede wszystkim zdecydowanie większe bezpieczeństwo, czyli mamy zwielokrotnienie układów bezpieczeństwa, zróżnicowanie tych układów, które pełnią te same funkcje, przestrzenne rozdzielenie układów pełniących te same funkcje, zdecydowana automatyzacja procesów ważnych dla bezpieczeństwa, czyli wyeliminowanie tego najbardziej tego czynnika, który może sprawiać największe zagrożenie, czyli człowieka, bo to my jesteśmy najbardziej zawodnym elementem w tej elektrowni jądrowej. Cały system pasywnych i aktywnych układów bezpieczeństwa, od systemów chłodzenia, obudowy, zbiorników wody, awaryjnych systemów zalewania, poprzez właśnie te pręty bezpieczeństwa, wstrzykiwane trucizny, zawory ciśnieniowe i tak dalej. Czyli tych barier bezpieczeństwa w tej energetyce jądrowej jest coraz więcej. W związku z tym te bloki jądrowe, które są budowane, są coraz droższe. To właśnie wynika z tego, że my chcemy, aby one były bezpieczne. Stąd też ich jest ta cena, ten czas budowy, który pozwala na to, żeby w każdym elemencie, w każdym momencie czasu budowy takiego bloku jądrowego przeprowadzić odpowiednie kontrole, sprawdzić, zweryfikować, czy wszystko faktycznie jest zrealizowane zgodnie z projektem. Jednym z takich ciekawszych właśnie rozwiązań jest chociażby ten chwytacz stopionego rdzenia, który w przypadku nawet takiej katastrofalnej awarii związanej właśnie z tym niebezpieczeństwem stopienia się rdzenia powoduje odpowiednie jego zutylizowanie, zamknięcie w tym zbiorniku i niewydostanie się tych substancji radioaktywnych na zewnątrz. A propos substancji radioaktywnych, to jest chyba jedyna wada elektrowni jądrowych, ponieważ musimy wydobyć uran jako pierwiastek, który służy nam do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, do produkcji ciepła. No i po przepracowaniu w elektrowni jądrowej te pręty paliwowe z tym uranem i wieloma jeszcze innymi pierwiastkami, które się pojawiają w trakcie pracy tego reaktora jądrowego, które są równie niebezpieczne, promieniotwórcze, musimy to paliwo jądrowe odpowiednio przechowywać. Czyli najpierw trafia ono do basenu tuż przy elektrowni, przy reaktorze, później przy elektrownianym, no a później musimy je składować, tak jak chociażby to się dzieje w kilku przypadkach, gdzie już trafia po wielu latach do takich suchych przechowalników, gdzie musimy w sposób ciągły monitorować, czy tam nic się nam nie wydostaje z tych zbiorników, z tych kasek paliwowych. No i próbujemy z tym sobie jakoś radzić, czyli budujemy wielkie, przykład chociażby Finlandii czy Szwecji, gdzie budowane są właśnie takie wielkie składy wypalonego paliwa jądrowego, które umieszczone są głęboko pod ziemią, w terenach, które są wolne od wstrząsów sejsmicznych, wolne od dostępu wody, gdzie te zużyte paliwo jądrowe zostanie zabetonowane na wieki i już my nie będziemy mieli do niego dostępu. Mówi się o tym, że kolejne technologie jądrowe w przyszłości być może pozwolą na wykorzystanie tego do tej pory niewykorzystanego paliwa jądrowego. Trzeba pamiętać o tym, że troszkę jednak mimo wszystko tego uranu w tych prętach, w tych pastylkach paliwowych jest. W związku z tym wyrzucamy materiał, który jeszcze można by było energetycznie wykorzystać i być może te nowe technologie, które pojawią się już niedługo, pozwolą właśnie na wykorzystanie pełne właśnie tej energetyki jądrowej. To właśnie przykład takiego projektu składowiska budowanego w Finlandii. Proszę Państwa, zalety elektrowni jądrowej. Technologia bezemisyjna, bo faktycznie do atmosfery nie wydostaje się nic, nie emitujemy żadnych pyłów, żadnych gazów. Energia produkowana z tych źródeł jest stosunkowo tania. Pracują stabilnie w systemie elektroenergetycznym. Pracują 60 lat. Niewielka powierzchnia, niezależność energetyczna, bezpieczne działanie, ale ma też wady. Budowa, koszt budowy, odpady radioaktywne i awarie mogą być poważne w skutkach. Ale proszę Państwa, czy Europa się boi i świat boi się energetyki jądrowej? Nie. Tutaj przykład kilku krajów, gdzie w pobliżu elektrowni jądrowej wypasają się zwierzęta, gdzie rosną, są plantacje, nie wiem, rzepaku, kukurydzy i wielu jeszcze innych zbóż, to przykład Francji, Korei i Słowacji. Ludzie przy elektrowniach jądrowych kąpią się w morzu, przykład Hiszpanii, Tajwanu czy Kalifornii. W związku z tym, dlaczego boimy się energetyki jądrowej? No pewnie dlatego, że boimy się tego, czego nie znamy, co powiedział Dan Brown. Jeżeli poznamy tą technologię, pozwolimy się oswoić z tą technologią, być może to będzie ta przyszłość właśnie też tej energetyki. Jedno z tych źródeł bezemisyjnych. Proszę Państwa, odpowiedź na pytanie, które zadaliśmy sobie na początku. Jak efektywnie połączyć ze sobą te wszystkie źródła energii? Wydaje się, że jednym z takich pomysłów, bo to nie jest jedyny, ale jednym z takich pomysłów będzie budowa takich wirtualnych elektrowni, czyli połączenie kilkunastu, kilkudziesięciu małych źródeł wiatrowych, fotowoltaicznych, biogazowni, elektrowni wodnych, które przez operatora systemu będą widziane u niego w centrum jako jedno dyspozycyjne źródło, właśnie z tą siecią elektroenergetyczną, z tymi dużymi elektrowniami jądrowymi.
gdzie potrzebna będzie tylko wiedza o tym, jakie jest zapotrzebowanie na energię, jaką energię jesteśmy w stanie wyprodukować w danej chwili, mając dane dotyczące choćby prognozy pogody czy zapotrzebowania od odbiorców. W tym jednym punkcie, w tym jednym centrum kontroli będzie można łączyć właśnie te niewielkie źródełka, tą wirtualną elektrownię, które będą widziane przez operatora jako ten jeden punkt, elektrownia, która będzie sterowana, która będzie stabilna, która będzie przede wszystkim przewidywalna, jeżeli chodzi o produkcję energii z tego źródła. I to, proszę Państwa, w takim szybkim, telegraficznym skrócie, jeżeli chodzi o te niskoemisyjne, czy możliwość transformacji tych źródeł konwencjonalnych na te bezemisyjne i połączenie ze sobą różnego rodzaju źródeł energii, ten nowy miks energetyczny. Dziękuję serdecznie panu doktorowi za bardzo szeroko ujęty wykład i przegląd wszystkich bezemisyjnych źródeł energii, jakie są no, dostępne w tej chwili i jakie będą w przyszłości no, zapewne używane przez ludzkość. Było to bardzo fascynujące przeżycie i znakomite podsumowanie tego, o czym mówiliśmy już na poprzednich właśnie spotkaniach w tym cyklu. Szczególnie podobał mi się właśnie ten panel sterowania i miksowania właśnie różnych źródeł w zależności od ich zalet dla bieżącego zastosowania w sieci elektroenergetycznej. Mamy dwa pytania. Ja pozwolę sobie pierwsze przeczytać. Jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, to w jakim procencie ludzie prywatni mają udział w mocy instalowanej, a w jakim procencie państwowe inwestycje? No, ogólnie wielkie korporacje, tak, ewentualnie. Czy coś na ten temat może pan doktor odpowiedzieć? Z tego co wiem, z tych ostatnich danych, w tej chwili mamy chyba prawie 1 400 000 instalacji fotowoltaicznych, z czego zdecydowanie znaczący udział to są właśnie instalacje prosumenckie. Te niewielkie przydomowe instalacje, ich jest ponad 90%, mówiąc o ilości mocy zainstalowanej. Natomiast jeżeli chodzi o tą moc, mówiąc o ilości źródeł, natomiast jeżeli chodzi o moc zainstalowaną, nie chciałbym przekłamać, ale wydaje mi się, że około 80% energii, która pochodzi z instalacji, tej mocy zainstalowanej w instalacjach fotowoltaicznych, to są te prywatne instalacje. Przy czym warto wspomnieć o tym, że te prywatne to często są instalowane na przykład przez zakłady produkcyjne, czyli troszeczkę większej mocy, ale jest to de facto też prywatna instalacja. Nie jest to państwowa, nie jest to wybudowana przez tych wielkich gigantów, tych największych, jeżeli chodzi o branżę energetyczną. Także tutaj to myśmy wybudowali jako społeczeństwo ten fragment tego miksu energetycznego. Drugie pytanie co do kwestii jakości montażu instalacji na dachu. Czy państwo mogłoby uregulować jakiś system certyfikacji firm budowlanych, które zabierają się za takie prace? Czy mogłoby to poprawić bezpieczeństwo, jeśli chcemy zwiększyć skalę wykorzystania paneli fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych? Czyli pytanie jest, czy państwo będzie to powinno jakoś, czy mogłoby certyfikować? Znaczy generalnie, proszę Państwa, można powiedzieć, że państwo w pewien sposób to certyfikuje, ponieważ tak, żeby wykonać taką instalację fotowoltaiczną, to konieczny jest projekt. Projekt może zrobić tylko osoba z uprawnieniami, czyli osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje w zawodzie instalacji elektrycznych, czyli elektryk z uprawnieniami może taką instalację zaprojektować. Natomiast jeżeli chodzi o wykonawstwo, tutaj troszkę sytuacja wygląda inaczej, ponieważ brakowało nam swego czasu instalatorów instalacji fotowoltaicznych, w związku z tym wykonać taką instalację. Ktoś tam się chyba włączył na chwilkę. Proszę, śmiało, tak? Szkoleniu takim tygodniowym, bo takie też mają miejsca przez oczywiście certyfikowane firmy, taka osoba jest, że tak powiem, dostaje dokument, który zaświadczy o tym, że jest certyfikowanym instalatorem instalacji fotowoltaicznej. No i teraz tylko od jego, że tak powiem,
dobrej woli, od jego umiejętności, od ilości wykonanych instalacji będzie świadczyło to o tym, w jaki sposób te instalacje faktycznie są wykonywane. Niemniej jednak no tutaj też jest troszkę rola i ważna rola przede wszystkim inwestorów, czyli jeżeli ja jako prywatna osoba zatrudniam firmę, to chciałbym, żeby ta firma przedstawiła mi referencje przynajmniej z kilkunastu takich instalacji, które zostały wykonane, że zostały wykonane w sposób poprawny, że zostało to zrobione zgodnie ze sztuką inżynierską na podzespołach, które mają odpowiednie certyfikaty. No i wtedy mam większą, czy też mniejszą, ale zakładam, że większą taką świadomość, że zostało to wykonane dobrze. Zawsze zdarzają się, proszę Państwa, błędy w sztuce inżynierskiej. Wszyscy jesteśmy ludźmi i nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Generalnie można by powiedzieć, że prawie 100% tych instalacji zostało wykonanych poprawnie. Czasami zdarzają się jakieś błędy konstrukcyjne. O tym nie chciałbym mówić, żeby gdzieś tam czasami nie przerazić, ale warto czasami zatrudnić chociażby fachowca, który spojrzy takim rzetelnym okiem na to, co zostało wykonane, żeby ta firma, która wykonywała nam instalację, poprawiła te błędy jeszcze na tym etapie przed oddaniem tej instalacji do użytku. Dziękuję bardzo za odpowiedzi na te pytania. Nie widzę więcej pytań na czacie ani na YouTubie. Ja także jestem otoczony tutaj pewnym pulpitem sterowniczym. Mam przy sobie model silnika spalinowego, elektrycznego, mam wiatrak, na zewnątrz mam panel fotowoltaiczny, mam także możliwość zasilania własnymi mięśniami pewnego roweru ekologicznego wytwarzającego prąd. O tym, proszę Państwa, będziemy dyskutować na kilku następnych spotkaniach, na warsztatach. Zapraszam do udziału na warsztat pierwszy, który odbędzie się o godzinie 13:30 i właśnie będzie poruszał problem transformacji źródeł konwencjonalnych na bezemisyjne poprzez stopniowe ograniczanie emisji z tych źródeł i w ogóle zanieczyszczenia, tak chociażby jak tutaj przejście z silników spalinowych na elektryczne, no z czym też wiążą się problemy, jak się dowiedzieliśmy. No i jakie będą koszty, następny warsztat o godzinie 15. Na ten moment bardzo serdecznie dziękuję naszemu gościowi, Panie profesorze, wykładowcy. ten warsztat chyba 13:30, tak? Z tego, co tutaj Tak, mam. 13:30 bardzo serdecznie zapraszamy. I ja dziękuję Państwu za udział i zapraszam serdecznie do oglądania naszej strony na YouTube www.youtube.com/Fundacja Eureka. Dziękuję, do widzenia Państwu.